Cześć, nazywam się Anna Durkalec i jestem astrofizykiem. Ja nazywam się Andrzej Chryczuk i jestem fizykiem teoretykiem zajmującym się fizyką cząstek elementarnych. Oboje pracujemy w Narodowym Centrum Badań Jądrowych i dzisiaj chcielibyśmy Wam opowiedzieć o tym, czym jest ciemna materia. Ja od strony astrofizycznej. A ja od strony fizyki cząstek. Zacznijmy od ciemnej strony wszechświata. Ale zanim przejdziemy do ciemnej strony wszechświata, chciałabym, żebyście pomyśleli sobie o wszechświecie. I zazwyczaj, gdy myślicie o wszechświecie, pierwsza rzecz, która Wam przychodzi na myśl, to są takie piękne obrazki pochodzące z teleskopu Hubble'a, na przykład filary stworzenia, albo tego typu obrazki, pozostałość po supernowej, tak zwana mgławica oko kota, albo piękne, kolorowe galaktyki, taka jak tutaj galaktyka spiralna, albo nasze Słońce, piękne, gorące, świecące, albo nasza Ziemia. Wszystko jest piękne, wszystkie te zdjęcia są kolorowe, a większość obiektów na tych zdjęciach emituje światło, ale prawda jest taka, że zdecydowana większość wszechświata wygląda tak. Jest zimna, ciemna i pusta. No ale czy naprawdę pusta? Może zacznijmy od początku, ponieważ okazuje się, że to wszystko, co jest piękne, ładne i świecące we wszechświecie, wszystkie planety, wszystkie gwiazdy, wszystkie galaktyki, cały gaz, stanowi niecałe 5% składu wszechświata. We wszechświecie niepodzielnie rządzi ciemna strona. I niestety astrofizycy muszą sobie z tym jakoś radzić. No więc skoro jasna materia to tylko 5% wszechświata, to co jest resztą? Następne 27% składu wszechświata to tak zwana ciemna materia. Będziemy dzisiaj się na niej głównie skupiać, ale to nie wszystko. Jest jeszcze coś, co nazywamy ciemną energią i jest ona w skrócie odpowiedzialna za przyspieszające rozszerzanie się wszechświata. Na tym wykładzie skupimy się na ciemnej materii. Czym jest i dlaczego sądzimy, że istnieje? No więc, czym jest ciemna materia? Gdy pójdziecie z takim pytaniem do astrofizyka, to astrofizyk zrobi tak. Niestety, łatwiej jest nam powiedzieć, czym ciemna materia nie jest. Wiemy, że ciemna materia to nie jest gaz i to nie jest pył w galaktykach. Wiemy, że ciemna materia też nie jest antymaterią, ponieważ widzielibyśmy, jak oddziałuje z materią. I ciemna materia to też nie są czarne dziury. No więc co wiemy o ciemnej materii tak naprawdę? Wiemy dwie rzeczy. Po pierwsze, nie emituje światła w żadnym długości fal elektromagnetycznej. Po drugie, oddziałuje grawitacyjnie, czyli ma masę. To skąd wiemy, że istnieje? I teraz przedstawię Państwu 3,5 dowodu na to, astrofizycznych dowodów na to, że ciemna materia istnieje i dlaczego sądzimy, że ciemna materia istnieje. Po pierwsze, policzyliśmy, że czegoś nam brakuje. Dowód numer 1. Wielkoskalowa struktura wszechświata. Jesteśmy w stanie powiedzieć, jak wygląda wielkoskalowa struktura wszechświata. Stworzyliśmy symulacje pokazujące, jak wygląda wszechświat w największej możliwej skali. I potrafimy sobie przez ten wszechświat nawet zrobić tego typu wycieczki, które teraz widzą Państwo na ekranie. Każde zagęszczenie materii, ciemnej materii na tej prezentacji jest przedstawione w takie fioletowe plamki. Im jaśniejsza plamka, tym większe skupisko ciemnej materii. I w takich skupiskach ciemnej materii powstają galaktyki. Jednak nie tylko potrafimy sobie wysymulować taki wszechświat, potrafimy też zaobserwować, że galaktyki we wszechświecie układają się właśnie w ten oto sposób. Tak jak jest to przedstawione na tym wideo, na którym pokazane są galaktyki, prawdziwe zaobserwowane galaktyki, zaobserwowane w ramach przeglądu VIPERS. Ta animacja przedstawia te galaktyki tam, gdzie jest bardziej czerwone zagęszczenia galaktyk, tam jest tych galaktyk bardzo dużo, a bardziej niebieskie punkty to są miejsca, w których tych galaktyk prawie nie ma. I tak jak widzieliście na poprzedniej symulacji, wszystkie struktury we wszechświecie ustawiają się w taką prawie gąbczastą strukturę, która w jakiś sposób musiała powstać.
i w jaki sposób ona powstała? No więc we wszechświecie niepodzielnie rządzi grawitacja. No i jak wiemy ze szkoły, grawitacja zależy od masy. I obiecuję, że jest to ostatni wzór na tym wykładzie. Grawitacja jest wprost proporcjonalna do masy. Jeżeli uznamy, że te żółte kółko to jest jakaś większa masa, to mniejsze różowe kółko to jest jakaś mniejsza masa, to siła grawitacji oddziałująca pomiędzy tymi dwoma obiektami jest wprost proporcjonalna do tych dwóch mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu ich odległości. Czyli aby powstały takie struktury we wszechświecie, potrzebna jest nam masa. Najpierw potrzebujemy masy, a potem będziemy robić rzeźbę wszechświata. Ponieważ, jak się okazuje, jeżeli weźmiemy sobie zwykłą materię, taki zlepek zwykłej, jasnej materii świecącej, która gdzieś tam istnieje we wszechświecie i ona jest otoczona innymi zlepkami takiej jasnej materii. No, okazało się, że tej materii jest tam zbyt mało, ma ona zbyt małą masę, żeby utworzyły się struktury. Ale co się stanie, jak do tej jasnej masy, jasnej materii dodamy trochę ciemnej materii? Znaczy, może nawet nie trochę, dużo ciemnej, niewidzialnej materii. No więc wtedy okazuje się, że i owszem, mamy wystarczająco dużą masę, aby te struktury we wszechświecie mogły powstać. Więc okazuje się, że każdy zlepek jasnej materii, czyli na przykład galaktyka, jest otoczona niewidzialną, ciemną materią. I żeby było zabawniej, to jasna materia podąża w ślad za materią ciemną. Czyli jeżeli ciemna materia zaczyna się przesuwać pod wpływem siły grawitacji, to jasna materia za nią podąża. Znajduje się cały czas w jej wnętrzu. Jest tak jakby zanurzona w ciemnej materii. I jeżeli dwie takie struktury ciemnej i jasnej materii spotkają się razem, to po pewnym czasie zlewają się i tworzą jeszcze większą strukturę. I jak to się wszystko działo, jesteśmy w stanie to pokazać na symulacjach. To, co zobaczycie na następnym slajdzie, to jest przyspieszone tworzenie się struktur we wszechświecie, wykonane na podstawie symulacji numerycznych. Idąc z jednorodnej struktury, jesteśmy w stanie odtworzyć, jak tworzyły się struktury wszechświata właśnie tylko i wyłącznie dlatego, że dodaliśmy ileś tam ciemnej materii. Gdyby ta ciemna materia nie istniała, to ta jasna struktura nie mogłaby powstać tak szybko i nie uformowałaby się do tej postaci, w jakiej ją obserwujemy teraz. Dowód numer 2. Nie tylko sobie coś policzyliśmy oczywiście, mamy jeszcze więcej dowodów, więc dowód numer 2 to prędkość obrotu galaktyk. Wyobraźmy sobie, że mamy galaktykę, a nawet nie musimy sobie wyobrażać, tylko po prostu jest tutaj na rysunku. Jest to galaktyka spiralna, znajdują się w niej, jest ona bardzo podobna do naszej galaktyki, galaktyki Drogi Mlecznej. I teraz na tej galaktyce narysujmy sobie układ współrzędnych. Postawmy ten układ współrzędnych w środku i zmierzmy sobie, jak zmienia się prędkość obrotu gwiazd w zależności od odległości od centrum. No i teraz oczywiście mieliśmy jakieś przewidywania teoretycznie na temat tego, jak taka zależność powinna wyglądać. No więc według naszych przewidywań teoretycznych ta prędkość powinna się zmniejszać. Wraz z odległością od centrum galaktyki gwiazdy powinny się poruszać coraz wolniej i powinny okrążać centrum. Ich prędkość orbitalna powinna być coraz mniejsza. Tyle z przewidywań, sprawa Keplera. Jednak zaobserwowaliśmy te galaktyki, zmierzyliśmy prędkości tych gwiazd, no i okazało się, że nijak prędkość tych gwiazd nie chce się zmniejszać. Pozostaje ona taka sama, mniej więcej, w dysku i te gwiazdy poruszają się zbyt szybko. No więc co tutaj się stało? Dlaczego taka różnica? Żeby to jeszcze lepiej zobrazować, na tej animacji przedstawione jest po lewej stronie, jak przewidujemy, że galaktyka powinna się obracać, a po prawej stronie, jak naprawdę się obraca i jakie są duże prędkości tych gwiazd wewnątrz galaktyki. Jedynym, jak do tej pory, sensownym wytłumaczeniem tego zjawiska jest założenie, że galaktyka zbudowana jest nie tylko z tego, co widzimy, nie tylko z tego świecącego dysku, który potrafimy zaobserwować, któremu potrafimy zrobić zdjęcie,
ale jest również otoczona czymś, co nazywamy halo ciemnej materii, czyli zdecydowanie większą ilością ciemnej materii, która otacza dysk galaktyki. W uproszczonym schemacie w postaci takiej sfery wokół galaktyki. I to był drugi dowód. Trzeci dowód to nie tylko coś policzyliśmy, nie tylko coś tam zmierzyliśmy, ale też zaobserwowaliśmy coś dziwnego. I tym czymś dziwnym było soczewkowanie grawitacyjne. Szybko, czym jest soczewkowanie grawitacyjne? Jeżeli weźmiemy sobie jakieś źródło promieniowania, coś, co świeci we wszechświecie, czy to gwiazda, czy galaktyka, i w normalnej sytuacji, jeżeli chcemy to coś zaobserwować z Ziemi, no to ten obiekt roztacza wokół siebie promieniowanie, wysyła promieniowanie i to promieniowanie, to światło dociera do nas i możemy temu czemuś zrobić zdjęcie. W normalnej sytuacji takie zdjęcie wygląda w ten sposób. Nic dziwnego, robimy zdjęcie gwiazdy, zdjęcie galaktyki, wszystko jest piękne, wszystko jest świecące. Ale co, jeżeli, wyobraźmy sobie, mamy Marka i Marek wchodzi nam w centrum kadru i zasłania nam tą gwiazdę. To, co zobaczymy, to robiąc zdjęcie w tym samym dokładnie kierunku, to obraz. Marek zablokuje nam promieniowanie i to, co zobaczymy, to będzie obraz Marka. Ale wyobraźmy sobie, że Marek ma dużą masę. I przez dużą masę rozumiemy masę, która jest liczona w masach Słońca. I to naprawdę nie tylko jedna masa Słońca, ale powiedzmy 10 do 12 mas Słońca, czyli mniej więcej tyle kilogramów, ile macie przedstawione na prezentacji. Jeżeli Marek w tym momencie ma super dużą masę i w normalnych warunkach takie promieniowanie, tak jak poprzednio, spodziewalibyśmy, że Marek by nam zablokował promieniowanie i promieniowanie by poszło wokół Marka, do Ziemi nie dotarłoby nic. Ale Marek ma teraz tak dużą masę, że zakrzywia czasoprzestrzeń. I w wyniku tego zakrzywienia czasoprzestrzeni zakrzywia tor promieniowania, tor lotu światła, tak nazwijmy to. I w ten sposób ten tor jest tak zakrzywiony, że obraz galaktyki, która jest za Markiem, dociera do nas. W ten sposób Marek dorabia się takiej aureolki. Oczywiście to było wszystko schematycznie przedstawione, jak to wygląda w rzeczywistości. Tutaj mamy na przykładzie prawdziwego zdjęcia z teleskopu Hubble'a. Jest to przesoczewkowana galaktyka LRG 3757. W środku widzicie galaktykę, która działa jako soczewka razem ze swoim halo ciemnej materii i sprawia, że obraz galaktyki, która znajduje się za nią, jest rozmyty w postaci takiego kółka. Takie zjawisko nazywamy pierścieniem Einsteina, jest ono super rzadkie. W rzeczywistości najczęściej obrazy przesoczewkowanych obiektów wyglądają w ten sposób. Są to takie niepełne obrazy. I teraz, gdyby w tych galaktykach i wokół tych gromad galaktyk, które działają jako soczewki, nie było ciemnej materii, masa obiektów świecących, które się tam znajdują, byłaby zbyt mała, żeby zakrzywić światło. Dlatego sądzimy, że wokół tych galaktyk znajduje się ciemna materia. Jak to wygląda na animacji? Można sobie wykrzywić właśnie, stworzyć taką soczewkę z ciemnej materii, stworzyć soczewkę z gromady galaktyk otoczonej ciemną materią, przesunąć ją na tle innych galaktyk i w ten sposób ona tworzy takie łuki, powtarza obrazy innych galaktyk, które znajdują się za nimi. Jednym z takich najlepszych przykładów soczewkowania grawitacyjnego i pokazującego, jak ciemna materia wpływa właśnie na to zjawisko, jest dowód numer 3,5. Specjalna gromada, która nazywa się gromadą Pocisk. Jest to gromada, są to tak naprawdę dwie gromady, które są pozostałością po kosmicznej katastrofie, po zderzeniu się dwóch gromad galaktyk. I ta kosmiczna katastrofa w świetle optycznym wygląda tak. Niewiele tu widać, jest dużo kropek.
Żeby Państwu pomóc, tutaj zaznaczyłam część galaktyk, które znajdują się w tych dwóch gromadach. To jesteśmy w stanie zaobserwować na podstawie światła widzialnego. Takiego, które cały czas jesteśmy w stanie zobaczyć naszymi oczami. Jeżeli na przykład weźmiemy i taki obraz zaobserwujemy w promieniowaniu rentgenowskim, czyli dokładnie takim, jak idziemy na przyświetlenie rentgena. Jeżeli zobaczymy taką galaktykę w promieniowaniu rentgenowskim, to pokaże nam się to, co tam jest różowe, czyli gorący gaz. Dla przypomnienia, tutaj są galaktyki, to różowe obserwujemy na podstawie promieniowania rentgenowskiego, czyli jeszcze coś, co nazywamy materią świecącą, gorący gaz. No i jak widzicie, one się tak trochę nie bardzo pokrywają, ale to jeszcze nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest rozkład ciemnej materii, którą oszacowaliśmy na podstawie soczewkowania grawitacyjnego. I okazuje się, że gorący gaz nie podąża za rozkładem tej ciemnej materii. Tutaj mamy gorący gaz i galaktyki i ciemną materię. Więc co tutaj się stało? Nastąpiło zderzenie i dwie gromady wypełnione gorącym gazem i ciemną materią zderzyły się ze sobą, ta mniejsza przeszła przez większą. Ciemna materia ze sobą nie oddziaływała jako tako, ale zwykła materia, zwykły gaz podlega siłom tarcia. I ten zwykły gaz został trochę z tyłu za tymi dwoma gromadami galaktyk wypełnionymi ciemną materią. Jeżeli dodamy do tego obrazu jeszcze galaktyki, tutaj mamy przed zderzeniem jedną galaktykę, uwaga, z lewej strony leci druga, gaz został z tyłu, galaktyki razem ze swoją ciemną materią przeleciały. Ten właśnie przypadek, gromada pocisk, jest jednym z koronnych dowodów na istnienie ciemnej materii. Albo przynajmniej czegoś, co sądzimy, że jest ciemną materią. Więc mamy 3 dowody na istnienie ciemnej materii, 3 astrofizyczne dowody na istnienie ciemnej materii. Po pierwsze, wielkoskalowa struktura wszechświata. Po drugie, krzywe rotacji galaktyk. I po trzecie, soczewkowanie grawitacyjne. Ale to wszystko było w skali makro. Teraz posłuchamy o tym, czym jest ciemna materia w skali mikro. Jak przed chwilą Państwo słyszeli, astrofizyka ogarnięta jest przez ciemną stronę mocy. Fizyka cząstek elementarnych jednak też ma swoją ciemną stronę, na którą staramy się od lat rzucić trochę światła. Dlaczego interesujemy się ciemną materią, też od strony mikroświata? Właśnie o tym chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć. Richard Feynman, jedna z najwybitniejszych i najciekawszych, najbarwniejszych postaci fizyki XX wieku, zwykł zaczynać swój cykl wykładów dla studentów pierwszego roku fizyki od pytania: gdyby cała nauka miała ulec zniszczeniu w jakimś kataklizmie i tylko jedno zdanie można by uratować od zagłady i przekazać następnym pokoleniom, jakie byłoby to zdanie? Feynman odpowiadał: w moim przekonaniu, że wszystko składa się z atomów. Małych cząstek poruszających się bezustannie, przyciągających się, gdy są od siebie mocno oddalane, odpychających się zaś, gdy je zbytnio ściśnieć. Feynman uważał, że w tym zdaniu tkwi esencja współczesnej fizyki i chemii. Mówi ono o strukturze materii, mówi także o tym, jak materia ze sobą oddziałuje. I z tego zdania wywieść można całe bogactwo zjawisk fizycznych. Rzeczywiście dzisiaj wiemy, że cała materia składa się z atomów. Wiemy, że atomy składają się z elektronów i bardzo małych jąder atomowych, pomiędzy jednym a drugim jest tylko pustka. Te zaś jądra atomowe składa się zaś z protonów i neutronów, które zbudowane są z najmniejszych cząstek, jakie znamy, z kwarków. Feynman sam miał bardzo duży wkład do zrozumienia, jak kwarki siedzą w protonach i co trzyma je razem. Cała fizyka fundamentalna została skodyfikowana w drugiej połowie XX wieku w czymś, co nazywa się model standardowy. Jest to teoria, która mówi nam o tym, z czego zbudowana jest materia oraz mówi o prawach rządzących oddziaływania pomiędzy cząstkami tej materii. Model standardowy zbudowany jest z tych cząstek. Materia zbudowana jest z tak zwanych fermionów,
które zbudowane są z 6 różnych kwarków i 6 różnych leptonów. Natomiast siły przenoszone są przez tak zwane bozony, przez bozony oddziaływania foton, Z0, gluon i W oraz przez nowo odkryty w 2015 roku bozon Higgsa. Okazuje się jednak, że lwią część pracy tworzenia świata wykonują jedynie 4 cząstki z tych wszystkich. Mianowicie, kiedy połączymy kwarki U i D, otrzymujemy protony i neutrony. Natomiast kiedy dodamy jeszcze elektron, uzyskujemy atomy. Dodamy foton i mamy światło oraz oddziaływania elektromagnetyczne. Pozostałe cząstki siedzą w tle, wykonują bardzo ważną pracę, niemniej jednak nie widać ich na zewnątrz. Mając więc ten obrazek, moglibyśmy sobie zadać pytanie, jak do tej układanki pasuje ciemna materia, pasuje cząstka ciemnej materii. Chcielibyśmy, żeby ją jakoś włożyć w ten kawałek płucel, w nasz cały obrazek i są różne pomysły, różne teorie, jak włożyć w jedno miejsce, włożyć może w inne, jednak my chcielibyśmy przede wszystkim, żeby ona bardzo ładnie pasowała. I fizyka cząstek elementarnych traktuje ciemną materię jako część nieznaną układanki, która z jednej strony jest potrzebna do zrozumienia wszechświata na bardzo fundamentalnym poziomie, z drugiej strony, która powinna nam pokazać, jak wszystko ze sobą razem pasuje. Zróbmy jednak krok wstecz i zapytajmy, dlaczego w ogóle sądzimy, że ciemna materia to cząstki, a nie coś zupełnie innego. Słyszeliśmy o stronie astrofizycznej, od strony makro, dużych obiektów jak galaktyki, własności ciemnej materii są w dużej mierze znane. Niemniej jednak z punktu widzenia fizyki cząstek to jest zupełnie inna waga ciężkości. Podam Państwu 3 powody. Pierwsze 2 takie bardziej filozoficzne. Pierwszy jest następujący. Wszystko, dosłownie wszystko, co znamy, składa się z cząstek. Mówiąc językiem fizyki kwantowej, składa się z zlokalizowanych fluktuacji pól kwantowych, które manifestują się nam jako cząstki. Jest to język najbardziej fundamentalny, który opisuje wszystko, co wiemy. Więc nie ma powodu, żeby przypuszczać, że ciemna materia jest czymś zupełnie innym. Drugi powód jest bardziej historyczny. Ciemna materia została odkryta w pierwszej połowie XX wieku, kiedy jedynymi cząstkami, jakie znaliśmy, to był elektron, proton i neutron. I neutrino było w tym momencie spostulowane też. Natomiast dzisiaj wiemy, jak przed chwilą powiedzieliśmy, że tych cząstek jest fundamentalnych jest dużo więcej. Jest więcej niż tylko te, które widzimy na co dzień. W tamtych czasach wydawało się, że dodanie jednej cząstki, żeby wytłumaczyć zjawiska astrofizyczne, jest absurdalne. Że jest to coś, czego nie powinno się robić, powinniśmy raczej zrozumieć astrofizykę. Dzisiaj, kiedy wiemy, że tych cząstek jest dużo więcej, zupełnie z punktu widzenia fizyki cząstek elementarnych spodziewamy się, że ich jest jeszcze więcej niż znamy, założenie, że jest to cząstka, jest bardzo naturalne. Trzeci powód jest dużo bardziej konkretny. Obserwacje kosmologiczne mówią nam, że ciemna materia ma najbardziej prawdopodobnie postać cząstkową. To jest temat na zupełnie osobny wykład. Tutaj chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli popatrzeć na tło promieniowania, które obserwujemy, dochodzące ze wszystkich punktów wszechświata, to jest ono niezwykle jednorodne w swojej temperaturze, ma tylko bardzo malutkie fluktuacje. I te bardzo małe fluktuacje widać na tym zdjęciu z satelity Planck, gdzie obszary trochę bardziej czerwone są odrobinę cieplejsze, a bardziej niebieskie odrobinę chłodniejsze. I kiedy wykonać pełną analizę statystyczną takiego zdjęcia, wyciągnąć na jak najwięcej informacji, jak się da, to okazuje się, że te różnice, minimalne różnice temperatur nie są przypadkowe. I z tej analizy wynika, że musi istnieć jakaś dodatkowa forma materii, której nie obserwujemy przez obserwację światła. I te obserwacje niesłychanie trudno jest wytłumaczyć, zakładając, że ciemna materia jest czymś innym niż cząstki. Jest to praktycznie prawie że niemożliwe. No dobra, skoro już mam nadzieję, że przekonaliśmy Państwa, że ciemna materia istnieje i że ma postać cząstkową, to skoro jest to cząstka, to cząstkę powinno dać się złapać. Czyli w jaki sposób fizycy szukają ciemnej materii? Są 3 klasy, 3 takie najszerzej pojęte klasy, typy poszukiwań. Można szukać ich bezpośrednio, pośrednio albo twórczo. Bezpośrednio polega na tym, że jeżeli taka cząstka ciemnej materii przedstawiona jako czarna kropka może zderzyć się z jakimś
jądrem atomowym w detektorze, odbić się od niego i w ten sposób nadając trochę pędu temu jądru, który powoduje, że zaczyna drgać i te drgania możemy potem zmierzyć w detektorze. Pośrednio polega na tym, że patrzymy w kosmos i od czasu do czasu może się zdarzyć, że dwie cząstki ciemnej materii zderzą się ze sobą, zanihilują i wyprodukują coś, co możemy zobserwować, na przykład światło w teleskopach. Twórczo zaś to sami zderzamy w dużych akceleratorach, jak w LHC pod Genewą, zderzamy nasze cząstki, które znamy, jak na przykład protony, które potrafią wyprodukować cząstkę ciemnej materii, i jednocześnie, która ucieknie z detektora, jednocześnie zaś wyprodukują jakiś sygnał, na przykład światło, albo elektrony, albo miony, które możemy w detektorze złapać i w ten sposób zostawić jakby zdjęcie pozostałości po tym zderzeniu. Tutaj chciałbym się skupić i powiedzieć parę słów o metodzie bezpośredniej, jako najbardziej takiej naturalnej metodzie szukania ciemnej materii. I omówić na jednym przykładzie. Aktualnie na świecie mamy ponad 50 dedykowanych eksperymentów szukających ciemnej materii, które różnią się od siebie, co pozwala badać różne możliwości, czym ciemna materia może być, a jednocześnie mają one punkty wspólne, co pozwala na sprawdzanie wyników. Jeden eksperymentu sprawdza wyniki drugiego. I w ten sposób uzyskujemy większą pewność, że te wyniki są godne zaufania. Jednym z większych takich eksperymentów jest tak zwany Xenon 1T, czyli Xenon 1 tona. Nazwa tego eksperymentu pochodzi stąd, że jako tarczy używa on atomów ksenonu, bardzo super czystego, ciekłego ksenonu. Ksenon w temperaturze pokojowej jest gazem, niewidzialnym gazem, natomiast można go skroplić przy temperaturach bardzo bliskich temperaturze zera bezwzględnego. I tutaj na zdjęciu widzimy aparaturę tego eksperymentu Xenon. Ona składa się z tak dużego cylindra, w środku którego jest mniejszy cylinder z ksenonem jako tarczą i obok całej aparatury eksperymentalnej, która zajmuje wielkość trójpiętrowego budynku. Więc druga część nazwy tego eksperymentu to jest 1 tona. Wynika stąd, że masa ksenonu, która jest zawarta w samym środku detektora, jest większa od 1 tony. I tutaj też na zdjęciu pokazuję, jak ksenon wygląda w formie gazowej, jak się przyłoży duże pole elektryczne do niego, on się tak ładnie świeci. Natomiast w formie ciekłej, co ciekawe, jedna butelka takiego ksenonu kosztuje około $100,000, co oznacza, że sam ksenon w tym eksperymencie warty jest wiele milionów i nie tylko musiał zostać zakupiony za te wiele milionów, ale aktualnie eksperyment te wiele milionów jest wart, gdyż ksenon się w żaden sposób nie degraduje i po prostu po zakończeniu eksperymentu ten ksenon zostanie użyty gdzie indziej. Samo to laboratorium jest ulokowane głęboko pod masywem Gran Sasso w Apeninach. To jest ponad 1400 metrów pod grubością skały. Tak, aby wsiąść się zablokować od promieniowania kosmicznego, które w ten sposób zostaje w większości złapane w tej skale. Dodatkowo jest jeszcze otoczone osłonami ołowianymi, miedzianymi i wodnymi, tak aby zablokować wszystkie możliwe zewnętrzne promieniowanie, na ile to jest wykonalne. I w samym środku znajduje się detektor. Przyjrzyjmy się temu detektorowi i w jaki sposób on działa. No więc detektor po prostu siedzi bezczynnie i czeka, aż przeleci przez niego cząstka ciemnej materii. Kiedy cząstka przeleci, ma szansę oddziałać jądrem ksenonu i wtedy po takim zderzeniu wytrąci trochę elektronów. Te elektrony następnie znajdują się w dużym polu elektrycznym i dryfują powoli w tym polu elektrycznym, aż dojdą do samego szczytu detektora, gdzie uderzają w tarczę, powodując emisję światła, które jest następnie rejestrowane przez fotopowielacze. Także głównym zadaniem tego detektora jest czekać na pomiar i mierzyć światło, które ma charakterystykę bardzo zbliżoną do właśnie takiej, jakiej się spodziewamy w przypadku zdarzenia tego typu. Podstawową trudnością wykonania takiego eksperymentu jest to, że musi być super czysto od jakiegokolwiek zaburzeń, zarówno z zewnątrz, i stąd te wszystkie osłony, jak i od wewnątrz, gdzie detektor musi być trzymany przy bardzo niskiej temperaturze, żeby nie było fluktuacji termicznych. Detektor musi również ksenon w tym detektorze musi być niezwykle czysty. Musi być tak czysty, że
fizycy sami, mimo że kupili najczystszy ksenon dostępny na rynku, sami jeszcze przeprowadzały wiele różnych form oczyszczania, tak żeby nie było tam żadnych na przykład radioaktywnych elementów, które mogłyby zaburzyć pomiar. Także zasada działania jest dosyć prosta, choć w wykonaniu jest to niesłychanie trudne. Dlaczego jako przykład wybraliśmy ten eksperyment? Bowiem dosyć niedawno, 17 czerwca tego roku, świat obiegły nowe wyniki pomiarów eksperymentu Xenon 1 tona, które są przedstawione na tym wykresie. Czarne kropki pokazują tutaj liczbę zmierzonych zdarzeń o danej energii, gdzie czerwona kreska przedstawia spodziewane tło od różnych efektów niezwiązanych z ciemną materią. Patrząc na ten wykres, widać, że w obszarze większych energii po prawej stronie występują pewne drobne fluktuacje, jednak w obrębie błędów statystycznych i systematycznych. W środku występuje jeden mały punkt, który wpada bardzo poniżej, ale to jest jedyne odosobnione zdarzenie, najprawdopodobniej fluktuacja statystyczna. Natomiast kiedy cofniemy się do mniejszych energii, widzimy wzrost, taki jednorodny wzrost liczby zmierzonych zdarzeń. I tutaj ta liczba zmierzonych zdarzeń jest aż o 53 zdarzenia większa niż spodziewane tło. Te 53 zdarzenia wywołały wielkie poruszenie w fizyce cząstek, która zajmuje się tym aspektem ciemnej materii, gdyż może właśnie jest to sygnał ciemnej materii, kto wie. Gdy porównać, jakie jest prawdopodobieństwo, że takie zdarzenie nastąpiło czysto statystycznie, że jest to jedynie efekt pomiarowy, niezwiązany z żadnym nowym efektem, to jest to mniej więcej 2 do 10 tysięcy. Oznacza to, że Xenon zmierzył najprawdopodobniej coś nowego. Albo jest to nowe zjawisko fizyczne, jak ciemna materia, albo jest to nowy aspekt detektora, którego jeszcze do końca nie zrozumiała kolaboracja. Jednak najpierw powiedzmy o tej bardziej optymistycznej wersji. Czy może to być sygnał od ciemnej materii? Możliwa interpretacja byłaby taka, że w Słońcu mogą spotkać się dwa elektrony, które razem ze sobą oddziałują, zanihilują i wyprodukują cząstkę ciemnej materii, która przeleci do detektora, uderzy i wybije elektron ze środka. Ten elektron następnie zostawi bardzo podobny sygnał, o jakim mówiliśmy wcześniej. Taka interpretacja ma swoje dobre i złe strony. Dobre strony są takie, że strony, które przemawiają, że rzeczywiście to może być prawda, jest takie, że eksperyment Xenon jest niezwykle dokładnym eksperymentem. On ma niesłychaną kontrolę i redukcję tła i bardzo wysoką liczbę zdarzeń, co sugeruje, że ten pomiar powinniśmy brać bardzo poważnie. Jest w tym jednak jedna łyżka dziegciu, mianowicie możliwe jest niestety, że detektor jest lekko zanieczyszczony trytem. Zanieczyszczenie to wystarczy zanieczyszczenie kilku atomów na 10 do 25 atomów ksenonu, czyli 10 z tą liczbą zer, jaką widzą Państwo na prezentacji, które nie zostało zmierzone, jednak też trudno jest je wykluczyć, że ma miejsce. I takie zanieczyszczenie mogłoby dać bardzo podobny sygnał. Z drugiej strony przemawia fakt, że podobny sygnał jest przewidywany przez jedną z wiodących teorii ciemnej materii, tak zwanych teorii, w której ciemna materia to są tak zwane aksjony. I zawsze, kiedy eksperyment daje wynik, który jest spodziewany w jakiejś przynajmniej teorii, która jest głęboko rozważana w świecie teoretycznym, to nadaje to mocy takiemu pomiarowi. Okazuje się niestety, że inne obserwacje stanowią pewną trudność dla interpretacji aksjonowej, gdzie na przykład fakt, że gdyby aksjony istniały i miały dokładnie takie własności, jakie są potrzebne, żeby zostawić sygnał w detektorze Xenon, to gwiazdy chłodziłyby się prawdopodobnie trochę za szybko. Wiadomo, że te wszystkie pomiary są obarczone pewnym błędem, pewną niepewnością i dlatego jest cały czas miejsce do dyskusji. Niemniej jednak taka interpretacja ma też swoje trudności. Jeszcze chciałem powiedzieć dwie rzeczy a propos tego, nie do końca za i przeciw, ale pozytywną i negatywną. Pozytywna jest taka, że w przeciągu kilku lat uzyskamy nowe wyniki z eksperymentu Xenon, prawdopodobnie rozstrzygające, czy ten sygnał rzeczywiście jest czymś pochodzącym z zewnątrz, czy jest to coś pochodzące od detektora. I w wypadku tej pierwszej możliwości będzie to definitywnie zmierzenie nowych zjawisk, o których jeszcze nie mieliśmy żadnego pojęcia. Możliwe, że ciemnej materii.
Taka trochę bardziej negatywna informacja to to, że nawet oczywiście, jeżeli to byłoby pomiar ciemnej materii, to nie jest to sensu stricte detekcja bezpośrednia, gdyż tak jak powiedziałem uprzednio, taka interpretacja, w której są to cząstki pochodzące, wyprodukowane w Słońcu i trafiające do nas, są dokładnie tym samym, co cząstki w halo ciemnej materii otaczających galaktykę. Może więc być to też odkrycie czegoś zupełnie nowego, niezwiązanego z ciemną materią, ale niemniej jednak niezwykle ekscytującego. Na koniec, czego możemy w takim razie nauczyć się, odnajdując cząstkę ciemnej materii? To sprzężenie pomiędzy astrofizyką i fizyką cząstek elementarnych jest niezwykle owocne w tej dziedzinie. Z punktu widzenia astrofizyki nasza ciemna strona ma duże znaczenie, gdyż jaka dokładnie jest ciemna materia, jakie dokładnie ma własności, wpływa na ewolucję gwiazd, na ewolucję galaktyk, gromad i całego wszechświata. Dla nas z drugiej strony to, co astrofizycy zmierzą, co astrofizycy zrozumieją i nam wytłumaczą, te ich dane makro pozwalają nam dużo lepiej zrozumieć świat mikro, pozwalają nam, mam nadzieję, że w niedługiej przyszłości pozwolą nam odkryć własności cząstki ciemnej materii i dzięki temu zrozumieć, jak pasuje ona do fundamentalnych praw rządzących fizyką.